Takie rzeczy jak właśnie ciemność i noc, bo to jest, nie chodzi nam o hałas, nam nie chodzi tak bardzo o jakieś takie wyżycie się, tylko bardziej o nastrój, taka, coś, co możemy odnaleźć w tym siebie, tak jakby, no ja nie wiem. Często nas utożsamiają z jakimś złem, z jakimiś siłami ciemności, ale to jest nieprawda, bo my po prostu, noc jest piękna, noc to jest uosobienie spokoju, jest to coś, co bardzo właśnie lubimy. Wieczorem się siada, słucha się muzyki, włączy się swojej ulubionej muzyki, każdy się wsłuchuje w swoją muzykę i wtedy każdy robi sobie taką małą psychoanalizę siebie wewnątrz. No po prostu myśli wtedy intensywnie na otoczenie, o sobie, o innych ludziach, no, o swoim charakterze, o wszystkim dosłownie, o życiu. Ta muzyka, którą słuchamy i z którą się identyfikujemy, to bardziej ma na celu pobudzenie wyobraźni. I takie jakby w sumie zastanowienie się nad swoim umysłem i nad tym, co nas otacza. Naprawdę czasami słuchając tej muzyki jest takie uczucia, które jakby zlatywania, czy coś takiego, że dusza jest wolna. Dusza jest wolna, a tutaj my pozostajemy na tej ziemi, a jednak możemy oglądać to, co chcemy tam poza światem. Robin już wtedy zajmował się muzyką. Kiedy miał 17 lat, grał na gitarze. Wraz z przyjacielem William Heggie grali w zespole rockowym, który grał własne wersje znanych utworów. Ale szybko to ich znudziło i postanowili założyć swój własny zespół.
I było to w czasie, gdy pojawił się pierwszy automat perkusyjny. Robin kupił ten automat i uczył się programowania dźwięków. Ja znałam ich z klubów, do których chodziliśmy, i z wspólnych imprez. Bywałam w tych samych miejscach co oni i wtedy oni zapytali mnie, czy nie chciałabym pójść z nimi na próbę. Nie byłam pewna, czy się do tego nadaje. Próbowałam pracować w fabryce, próbowałam robić także wiele innych rzeczy, lecz nie byłam szczęśliwa. I dlatego też postanowiłam spróbować czegoś innego z nimi. I tak właśnie się zaczęło. Taki był początek zespołu. Wolność nadeszła naprawdę wtedy, gdy wyprowadziliśmy się, kiedy otrzymaliśmy kontrakt z wytwórnią płytową. To uratowało nasze życie. Kontrakt był usprawiedliwieniem dla nas, żeby się przenieść, opuścić nasze małe miasteczko. Dotąd nie mieliśmy odwagi, aby to uczynić. Więc pojechaliśmy. Pojechaliśmy i dlatego zespół się rozpadł, ponieważ Will obawiał się właśnie tego. Więc ja i Robin wyprowadziliśmy się do Londynu i nagraliśmy tam 2 płyty, zanim spotkaliśmy Simona. On był tak dobrego serca, że chcieliśmy go natychmiast, gdyż wiedzieliśmy, że będzie pasował do naszego zespołu. Tak więc powstał nowy Cocteau Twins. Nasza muzyka zmienia się ze względu na to, co się dzieje z nami, co dzieje się w naszym prywatnym życiu. My dojrzewamy i muzyka dojrzewa wraz z nami. Zawsze będziesz w stanie odczuć to, co się dzieje z Robinem, Simonem i ze mną, tylko ze względu na to, jaką jest muzyka, którą gramy w danym czasie. Muzyka jest odbiciem naszego życia. Język, jakiego używałam, bawiłam się nim, grałam, byłam nieuczciwa. Lecz będąc przekonanym o tym, że to, co śpiewam, jest zupełną prawdą, bałabym się tego. Ale myślę, że szczególnie teksty piosenek, że używałam ich, aby ostatecznie wyrazić moje uczucia. Wyrazić je bez nazywania ich konkretnymi słowami. Dla przeciwieństwa zrobiłam tak w Four Calendar Cafe i to wymagało ode mnie wiele odwagi. Ale gdy wspominam album Bluebell Knoll, było tak samo. Everything is the same. Myślę, że mówienie jest zupełnym przeciwieństwem śpiewania. Mówienie jest bardzo ludzkie. Jest to głos ludzkich istot. Śpiewanie jest Twoją istotą. Śpiewanie jest głosem Twojej duszy. Nie wiem, co jeszcze mogę o tym powiedzieć.
lecz wiem, że to właśnie ocaliło moje życie. To jest to, czym jest śpiewanie, jest leczeniem. I tak właśnie dojrzewałam i tak dorastałam. Nie mogłam, czułam, że mówienie jest tak trudne. Dlatego też śpiewałam. To było to, co najczęściej robiłam, gdy dorastałam. Śpiewałam i takie właśnie były moje słowa. Co sądzisz o wideoklipach? Nie lubię ich z prostego powodu, bo jeśli słuchasz jakiejś muzyki, a potem ktoś zrobi do niej obraz, to nie możesz już się od niego uwolnić. Jak tworzycie utwory? Jak pracujecie nad nimi w studio? Czy wpierw tworzycie muzykę, a później podkładany jest wokal? Wokal jest zawsze ostatnią rzeczą, gdyż Liz jest zawsze bardzo powolna. Tak wolna. I dlatego nagrywamy płyty tak rzadko, gdyż ona jest tak wolna. Zatem najpierw nagrywamy muzykę, a później ona jest taka wolna. Jaka jest różnica między pierwszym Cocteau Twins z Willem Hagi, a późniejszym Cocteau Twins z Simonem Raimondi? Tak, jest różnica. Inni ludzie. Ale jakiego rodzaju różnica? Nie wiem. Inni ludzie, inna muzyka. Inni ludzie z innym doświadczeniem życiowym. Więcej pracujesz, więcej doświadczasz życia. Miałem 19 lat, kiedy ostatni raz grałem z Willem Hagi. Grasz już od 10 lat w Cocteau Twins. Czy mógłbyś powiedzieć o pracy nad kształtowaniem waszego stylu muzycznego? My ostatecznie ukształtowaliśmy nasze brzmienie. Jesteśmy bez wątpienia Cocteau Twins i sądzę, gdybyśmy nawet próbowali zmienić coś, to nie udało nam by się to, bowiem muzyka jest częścią nas. Używamy bardzo dużo nowych technologii w naszym studio, aby tworzyć muzykę. To nawet tak, jakby była jeszcze jedna osoba w studio. Bardzo eksperymentujemy z dźwiękiem. I dla mnie, kiedy gram na gitarze, to brzmi to zupełnie nudno, jeśli nie używam efektów takich jak opóźnianie dźwięku, odwracanie i bla bla. Mogę stworzyć w ten sposób dźwięk, który naprawdę mnie interesuje. Muzyka inspiruje mnie do tworzenia dźwięków. Myślę, że eksperymentując z brzmieniem przez lata rozwinęliśmy się bardzo, lecz wolno. My jesteśmy bardzo oporni na zmianę. Wiem, że ludzie, którzy tak dobrze nie znają naszej muzyki, kiedy słyszą jej kawałek, mówią: Cocteau Twins brzmią wciąż tak samo. Najłatwiej tworzę muzykę w samotności. Najlepiej mi się pracuje, kiedy jestem sam. Nie czuję z tego powodu paranoi. Gdy pracujesz z innymi ludźmi, których nie znasz, to może wzbudzać to w tobie lęk. Zazwyczaj piszemy muzykę w osobnych pokojach. Piszemy muzykę pod nieobecność innych. Ta praca w samotności pozwala mi ugruntować poczucie ufności do mnie samego, do moich umiejętności. Wiesz, nie jestem z natury człowiekiem tak łatwo ufającym sobie. Lecz nie jest też tak, że rozglądam się dookoła myśląc, muszę pracować z tą osobą lub tamtą.
Jakie są Twoje wrażenia po koncercie? Było tyle ludzi, którzy Cię otaczali. Rozmawialiśmy z kilkoma i powiedzieli nam, że koncert był dla nich przeżyciem niezwykle ekstatycznym. It always feels different for us. I don't know what to say. Nie wiem, I'm co really powiedzieć. surprised, Jestem I'm naprawdę shocked zaskoczona and i amazed and, wzruszona. I know we had a lot of fun. Tak dobrze się bawiliśmy. Śpiewanie jest przyjemnością, szczególnie kiedy ludzie to tak bardzo przeżywają. People are enjoying it so much. To lepsze od jakiegokolwiek It's better than any drug in the narkotyku. world. It's amazing. And there was, Czułam wiele miłości w sali I don't koncertowej. know, I felt a lot of Miłości, love która wypełniała in tę the przestrzeń. concert hall. I felt an awful lot of love. It filled the room. Było to przywilejem It was móc a privilege przybyć tu to i get to grać. come and play. Co powiedziałabyś o ewolucji Waszej muzyki, wracając do początków? Garland, a później następne płyty. Ewolucji Waszej muzyki w kontekście wszystkiego, co dzieje się dookoła i również się zmienia. I know there's a place for everyone. Wiem, że jest miejsce dla każdego, Even if there's nawet times when kiedy, we're not very nawet w fashionable. czasach, kiedy nie jesteśmy Because tak we don't bardzo sound like w modzie, everything else that is ponieważ nie around. brzmi jak But wszystko I think to, co everyone nas should be- otacza. There's a place for everyone. Jest miejsce dla każdego. Jedni wywierają wpływ na drugich bez względu na to, czy tak sądzą, And czy everything's nie. the way it Wierzę is w to. because of everything that's already happened. To, co się dzieje teraz, dzieje się ze względu na to, co już się stało. I myślę, że najważniejsze jest to, że każdy Everyone should cierpi. be allowed to everybody that makes music or makes any Każdy, kind of kto art tworzy muzykę lub jakikolwiek inny rodzaj sztuki, that- powinien mieć odbiorców. Każdy. Jest gdzieś zawsze ktoś, kto cię wysłucha. There is an audience for everyone. I cheat. Czasami oszukuję. Sometimes and Czasami jestem I try to- pełna Well, uczuć. I know I'm feeling emotional, but I'm not Lecz nie staram actually się mówić saying bezpośrednio, what the pain is czego about. one dotyczą, czego But you're still dotyczy feeling mój the pain, ból. because Lecz I'm mimo to still feeling ty i it to tak a ten degree. ból odczujesz, bo ja go w sobie noszę. Pierwszym głosem, jaki wydajemy, jest krzyk, płacz, zanim będziemy w stanie wyrazić coś słowami. Tak, ja właśnie czuję się jak dziecko. Jak dziecko. Czuję się zupełnie jakbym wracała i stawała się ponownie dzieckiem, kiedy śpiewam. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Wiem jedynie, że tak się dzieje. To prawdopodobnie dobrze.